No, już prawie wszystko. Jeszcze parę rzeczy w domu zostało, ale już drobiazgi. Ale za to na jacht pełen. Więc nie wiem, co to będzie. Tak, Zobaczymy. już chyba któryś zrobiliśmy kursów ile? Może ze 6? Ze 6 chyba. Ze 6 kursów. Przywożąc różnego rodzaju rzeczy i upychamy i cały dobytek. Cały nasz dobytek. Prawie cały, bo reszta gdzieś indziej jeszcze pójdzie do studiów. No, także prawie koniec. Dzisiaj opuszczamy Kalatas i dzisiaj już mieszkamy na jachcie od dzisiaj. Każda przeprowadzka to wyzwanie, ale to nic przy przeprowadzce na jacht. Znaleźć miejsce dla tych wszystkich przedmiotów, które, jak wierzymy, będą niezbędne. A tego, co naprawdę niezbędne, akurat nie mamy. Najgorzej, że tutaj nie było trapu. Mamy jakiś zdobyczny trap taki, że przy każdym przejściu zastanawiamy się, czy jeszcze to przejście przetrwa. Jest zamówiony nowy, ale kiedy przyjdzie? Oby jak najprędzej, bo ja nie mam ochoty na kąpiel w morzu. Mamy dużo dziwnych rzeczy. Ja nie wiem, czy... Na przykład przywiozłam z Nepalu takie chorągiewki modlitewne, flagi modlitewne. Okej. No i teraz pytanie, gdzie tutaj zmieszczą się koty? Oto chaos, z którego ma się wyłonić świat. Życzcie powodzenia. Ale najtrudniejsza ta przeprowadzka jest dla naszych kotów, Rudziaszka i Artemisa. Przyszły do nas tu na Krecie i zostały, nie wiedząc, co je czeka w przyszłości. W tej bujającej się skorupie nie mogą znaleźć sobie miejsca. Dzięki nim odkrywamy kolejne schowki na pokładzie. Może jeszcze chaos, ale parapetówka musi być. Dostaliśmy mnóstwo prezentów, a od Magdy i Marka z Critio Life nawet wiersz. Tak płyniemy. Agnieszko, Marcinie, dokąd płyniecie? Tym nowo-starym, czarodziejskim jachtem. Cóż, że tak wiele jest zgiełku na świecie, wy rozpoczynacie kolejną wachtę. Jeszcze tych parę mil morskich i meta. Do portu Hania zawinie bohater. Wiosenną bryzą przywita was Kreta, przed wami przygoda, za wami kilwater. Więc niech wam pod kilem nie zbraknie wody, Charybdę i Scyllę łukiem mijajcie, dołączcie nas kiedyś do waszej przygody i tak dalej płyńcie, tak dalej bywajcie. O! Jasas! Queste case smeneni e latte. Wspaniałe spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili ten wieczór z nami. Żyjemy na jachcie. Cały wodny świat stoi przed nami otworem i będziemy z tego korzystać. Ale osią naszego życia jest Kreta i Hania. A przede wszystkim stary wenecki port w Hani. Tutaj stoimy najczęściej. Tutaj znamy każdy kąt i tutaj czujemy się jak u siebie. I tutaj dzielimy się tortem.
Przeglądam różne rzeczy, które zostawili poprzedni właściciele. No i przypomniało mi się, czytałam o tym niedawno, że gdy Polska odzyskała niepodległość po zaborach, zaczął się rozwijać świat związany z morzem. Statki, marynarze. I wiele urządzeń na statkach nie miało polskich nazw. Wprowadzono więc określenie wichajster. Ale z czasem marynarze zaczęli mówić na takie przedmioty, których to nie wiadomo jak nazwać, jak się masz. No i tam mówili, podaj mi, jak się masz. No i ja tak właśnie przeglądam, jak się masz. Mamy trap. Po tym jak musieliśmy używać spróchniałej dechy i połamanej mamy w końcu trap. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. No to jak się mieszka? Ciasne, ale własne. Byliśmy parę lat temu na kolacji nomadów w Hani i poznaliśmy byłego żołnierza. Brał udział w różnych misjach i wyraźnie pozostawiło to w nim piętno. Nie mógł się odnaleźć. No i taki smutny siedział i mówi: mam miliony na koncie i nie wiem, co z nimi zrobić. Marcin na to: no ja to bym kupił łódkę. Na to on: no mam łódkę, 39. Marcin: no 39 stóp, fajna łódeczka. A nie, 39 metrów. Powoli się urządzamy. Wieszamy pierwsze obrazki na ścianach. Każdy z tych przedmiotów ma jakąś historię. Wiąże się z podróżą albo jest prezentem. Buddę przywieźliśmy kiedyś z Indonezji. Jeździ z nami wszędzie. Wiersz od Magdy i Marka. Obraz mojej mamy, która maluje na jedwabiu. Praca zaprzyjaźnionej z nami Lucyny Kukosz. Jedna z kajut rufowych została kocią, druga jest gościnna. W niej obrazki przywiezione z Himalaju. Przede wszystkim moja ulubiona bogini, Biała Tara. Obok tej kajuty Marcin urządził miejsce do pracy. Przy zejściówce wisi akwarela Agaty Wieruszewskiej. A nad kanapą świat według Homera, który kupiliśmy kiedyś na Itace. Kajuta dziobowa z łazienką jest całkiem elegancka. Mieszkałam w kilku domach i jacht jest pierwszym, w którym mam prawdziwą toaletkę. Tak to na jachcie zostałam damą. A jak się mieszka w hanijskim porcie, w centrum turystycznego wszechświata? Jachty, czerwona łódź podwodna, tawerny, sklepiki. Obok naszego jachtu przechodzi kolorowy, roześmiany pochód wakacjuszy. Czasem chorowód tancerzy w kreteńskich strojach. A raz nawet przeszła księżniczka Anna. W dniu rocznicy bitwy o Kretę nad naszymi głowami rozegrał się pokaz lotniczy Red Arrows.
Mieliśmy też akcję komunistów z koncertem, sprzedażą broszur, szerzeniem idei lepszego świata i szaszłykami po 2 euro. Ponad portem, przy skłocie Rosanera, wysłuchaliśmy koncertu, siedząc na łamiących się krzesłach wyniesionych z budynku przez mieszkańców skłotu. Jak już mieliśmy dosyć ludzi, to mogliśmy pogadać z żółwiem kareta. Tak jak my, mieszka w porcie i nazywa się Suzy. No to Agnieszka, jak życie w porcie, co? No, mieszkamy od kilku dni na jachcie w porcie, no i stoimy przy głównej kei naprzeciwko restauracji. Dzieje się, tak? Najlepsze są wieczory, bo stoimy pomiędzy 2 tawernami i tawerny mają różny repertuar i mają wieczorami koncerty na żywo i dochodzą do nas z 2 stron zupełnie 2 różne występy. No a czasem jest muzyka na żywo i taka kreteńska, bardzo fajna. No a stoimy tutaj. Tutaj sobie stoimy. Bardzo często przychodzą ludzie i mówią: o, nasi stoją, bo widzą polską flagę. Także bardzo nam przyjemnie. Czasem zagadują. I Agnieszka właśnie mamy trap nowy. No. Także życie w porcie jest bardzo przyjemne. Ciekawe, kiedy nam się znudzi. Nasz jacht zmienił nazwę, nazywał się Sycomoro, a teraz nazywa się... Tak, płyniemy, po prostu tak płyniemy. No więc musimy teraz poprzyklejać napisy, również takie, że zarejestrowany jest w Gdańsku, to na rufie, a na dziobie to mamy takie 2 napisy, też tak płyniemy z logo. No i te napisy dostaliśmy dzięki Jakubowi Gryglowi z Oklejanie Jachtów i no, oni wykonali dla nas właśnie takie napisy. Wykonali również takie szablony na Lazy Baga czy Lazy Jacka, więc bardzo fajnie to wygląda, więc polecamy. No i teraz musimy te napisy przyczepić, a jesteśmy w Hani, a w zasadzie powinniśmy te napisy przyczepić w Hiszpanii. No, problem polegał na tym, że byliśmy w Warszawie i pakowaliśmy się, żeby polecieć do Hiszpanii, odebrać jacht. No i ja sobie zapakowałem te napisy takie osobne miejsce, nie będę pakował do bagażu, tylko wezmę w ręce, to będzie bezpiecznie. No i zapomniałem. No i płynęliśmy całe Morze Śródziemne, 1300 mil z Hiszpanii do Grecji bez napisów, no więc czas już najwyższy te napisy przykleić. Ten napis przyklejam do takiej folii transportowej, ona jest taka lepka. Trzeba ją dobrze przykleić. I potem to trzeba oderwać i przykleić na zewnątrz. Tak to jest. Spróbujmy to odkleić. No i idziemy przyklejać. No i czas zadbać o zewnętrzny wizerunek. Zaczynam od naklejenia nazwy na rufie. Aplikację wykonuję całkowicie na sucho. Folię dociskam powoli gładkim kawałkiem drewna. Dzięki temu na bieżąco usuwam pęcherzyki powietrza, co gwarantuje mocne przyleganie napisu do laminatu przed zdjęciem folii transferowej.
materiale, nie na bomie? Na materiale, tak. A kolejny etap to napisy na Lazybugu. W pierwszej kolejności muszę bardzo dokładnie spłukać materiał słodką wodą. Pozbycie się soli i brudu jest niezbędne, by farba dobrze trzymała się powierzchni. Po wyschnięciu materiału naklejam szablon malarski. Najważniejsze w tym kroku jest bardzo mocne dociśnięcie krawędzi liter. Jeśli tego nie zrobię, farba wejdzie pod folię i zniszczy równe linie napisu. Do malowania używam małego wałka i bardzo gęstej farby. Zamiast jednej grubej warstwy kładę ich około 10, ale bardzo cienkich. Czekam, aż każda z nich delikatnie przeschnie. To całkowicie eliminuje problem zacieków. A na koniec ostrożnie zrywam główny szablon. Dzięki cienkim warstwom gęstej farby napis wyszedł bardzo ostro i trwale. Mieszkanie na jachcie i hobby mogą nie iść w parze. No i ja tak właśnie mam, bo lubię świat związany z herbatami. Zgłębiałam go nieco w Chinach, Japonii, na Sri Lance. Wyszedł mi naprzeciw fakt, że ceramika się tłucze. Stłukł mi się ostatnio matcha wan, czyli naczynie do matchy, i chiński gaiwan, czyli taka czarka z wieczkiem. Niezniszczalny okazał się Kyushu, przywieziony z Japonii, bo metalowy. A teraz wisienka na torcie. Jest taka seria for Dummies, Investing for Dummies albo Computers for Dummies. Może być też Yacht for Dummies. A teraz Dummy for the Yacht. Czarka przywieziona z Japonii. Czy może być coś bardziej nieodpowiedniego na jacht?